Jesteśmy na Islandii w gronie Green Team. To jest zespół złożony z edukatorów pracujących w projekcie Przedsiębiorcza Młodzież dla Zielonej Europy. Celem naszego spotkania na Islandii z naszą organizacją partnerską North Consulting jest poznanie zielonych rozwiązań przedsiębiorczych, które możemy transferować, zaprezentować w naszym modelu edukacyjnym, który przygotowujemy dla młodzieży w szkolnictwie średnim zawodowym. The aim of the training here in Iceland was to explore further some examples and projects that people, entrepreneurs and teachers at different school levels are working with to promote social entrepreneurship. We also wanted to share with the group, that there is absolutely nothing new under the sun. It's a matter of figuring out what the needs of your students are or needs of the society, and from that you can design a workshop or a course or develop your company and become an entrepreneur. Wizyta szkoleniowa na Islandii. Można ją streścić właściwie w 3 słowach. Każde słowo klucz jest dla mnie ważne i każde słowo zaczyna się na literkę I, tak samo jak Islandia. Pierwsze to innowacje, drugie inspiracje i trzecie to I jak indywidualizm, ale przekształcony w działanie grupowe, we współpracę, kooperację i działanie ku jakiemuś większemu dobru. To jest mała społeczność, która musi sobie pomagać, musi współpracować, musi wspólnie szukać rozwiązań i dlatego nauczyła się bardzo dobrze współpracować, rozwiązywać problemy, dyskutować. To, co jest takim najważniejszym przesłaniem z tego mojego islandzkiego wyjazdu, to to, że Twoja przedsiębiorczość, Twoja innowacyjność, Twoja kreatywność nie zaczyna się gdzieś w grupie, tylko tak naprawdę zaczyna się w każdym z nas najpierw indywidualnie i to, co my sobą reprezentujemy jako ludzie z tego początkowego momentu uczestnictwa w różnych inicjatywach, później przez tą grupę jest bardzo fajnie rozszerzane. Jestem architektem krajobrazu i kilka moich refleksji dotyczących architektury krajobrazu i ochrony krajobrazu w tym kraju. Trzeba zacząć od tego, że krajobraz i Islandia to jest w ogóle temat oszałamiający i wydaje mi się, że architektura krajobrazu przede wszystkim polega tu na ochronie tego krajobrazu i na wprowadzaniu rozwiązań, które są wpisane w krajobraz, nie są agresywne, nie dominują i pięknie współbrzmią z tym krajobrazem. Od razu przypomina mi się niewielka miejscowość Vik, która położona jest na południu Islandii i która sprawia wrażenie, małej miejscowości po prostu zbudowanej na łące. Jest to fantastyczne miejsce i takich miejsc tutaj rzeczywiście jest sporo. Wszystko tutaj jest zielone.
społeczeństwo jest zielone, gospodarka jest zielona, edukacja jest zielona. Praktycznie ten element green, który jest podstawą naszego projektu, widoczny jest wszędzie. Jestem pod ogromnym wrażeniem samej wyspy, samego kraju, który praktycznie został zbudowany na skalę wulkanicznej, a teraz jest bardzo prężny, bardzo dynamiczny, bardzo otwarty. It takes resilience to become an entrepreneur, and Icelanders, maybe due to the harsh weather conditions throughout centuries, we have built up resilient. So we are a resilient population, but resilience is a very important characteristics for any entrepreneur. Islandia pokazuje to, że mimo, że jest bardzo małym krajem, małą wspólnotą, chce wyprzedzać wszystkich o jeden krok i tworzyć nowe rozwiązania, które będą modelem dla innych. I myślę, że w trakcie naszego pobytu takich rozwiązań tutaj obserwowaliśmy bardzo wiele. Dzięki naszemu partnerowi zyskaliśmy bardzo dużo ciekawych materiałów, bardzo dużo ciekawych kontaktów z różnych obszarów, więc na pewno wykorzystamy to, pisząc projekt.